Witam wszystkich ponownie, a w dzisiejszym odcinku gościmy Maćka, który jest już dość rozpoznawalny na scenie YouTube'a, jeżeli chodzi o Filipiny. E, Maćku, czy mógłbyś przedstawić, jak zaczęła się Twoja przygoda z Filipinami? Witam Państwa serdecznie, jestem Maciek z kanału Bez Spiny. No i odpowiadając na to pytanie, zaczęło się to w ten sposób, że e, kolega przyszedł do pracy i mówi: wiesz co, dzisiaj rano jak się do pracy zbierałem, to był wywiad w radiu z takim gościem, który mieszka na Filipinach. I on tam mówił, że jest w ogóle fajnie, wiesz, tam po angielsku się rozmawia, kraj jest katolicki. No i wiesz, Filipiny, woda, tropiki, te sprawy. I ja mu wtedy powiedziałem: ty, no to jedźmy tam. Zobaczymy, jak tam jest, czy to faktycznie jest tak, jak ten gość mówi. I tym gościem był Damian z kanału tego Ucieczka do Raju. No i co? No i tego samego dnia chyba jeszcze zabukowaliśmy bilety, tam wiadomo, z wyprzedzeniem jakimś, i polecieliśmy na 2 tygodnie na wyspę Siquijor. Tam poznaliśmy Damiana, on wtedy guest house jeszcze prowadził. Zatrzymaliśmy się u niego, no i tak to się zaczęło. I później po tych 2 tygodniach po prostu ja już zacząłem myśleć tylko o tym, że chcę tam znowu na te Filipiny polecieć. A później już zacząłem myśleć o tym, że chcę tam mieszkać na stałe i co mógłbym zrobić, żeby to było możliwe. No bo jak widać, jeszcze nie jestem w wieku emerytalnym. Nie odziedziczyłem też wielkiego spadku ani takich rzeczy. Także no, zaczęło się od marzeń, później poszło trochę pracy, jakichś tam starań, wyrzeczeń, konsekwencji, no i mieszkam tu od już prawie 7 lat. Jaki jest Twój model na życie i utrzymanie się na Filipinach i co możesz polecić innym, którzy chcą tam zamieszkać? No i ja mam takie szczęście, że mogę pracować zdalnie i nawet mieszkając w Polsce przed wyjazdem już pracowałem zdalnie. Także jakby to kontynuuję po prostu. Więc tak naprawdę poza działającym internetem sprawnie, no to nic więcej i dachem nad głową, nic więcej mi jest niepotrzebne, tak? A no dodatkowo prowadzimy ten kanał na YouTubie. W zasadzie to 2, bo mamy też kanał w języku angielskim, który się nazywa Isla Familia. I ten kanał angielski prowadzę razem z moją żoną Maricar, która jest Filipinką. No i z tego też mamy tam jakiś dodatkowy dochód. Wiecie, no na życie nam starcza. Także ja jestem zadowolony, ja nie mam jakichś takich, nigdy nie miałem wybujałych fantazji, że muszę sobie coś kupować, jakieś, nie wiem, drogie rzeczy i takie historie. Także jeśli tylko starcza nam na życie, na jakieś hobby, też rozwijanie się, to jest super. Także jeśli miałbym komuś coś poradzić, wiecie, no jest to jedna z opcji, praca zdalna, tak, możecie tu po prostu przyjechać sobie dalej pracować zdalnie. No druga opcja, to jest możliwość pracy w jakiejś korporacji międzynarodowej na Filipinach, tylko wtedy prawdopodobnie będziecie musieli mieszkać w Manili albo być może w Cebu. I praca dla takiej korporacji jest też możliwa. No i jest też opcja zatroszczenia się samemu o siebie, czyli zrobienia jakiegoś biznesu na Filipinach. Kraj się prężnie rozwija. Przypomina trochę Polskę w latach 90., 80. Także jest tu duże pole do popisu dla biznesmenów, myślę. No ale to wiadomo, to już są dodatkowe
dodatkowe predyspozycje, że tak powiem, tak? Trzeba mieć, żeby robić swój biznes jeszcze na Filipinach, tak? Nie jest to łatwe w Polsce. Tutaj jest dużo trudniejsze i no nie każdy się na pewno do tego nadaje. Właśnie, jeżeli chodzi o te biznesy, to czy miałeś okazję prowadzić jakiś biznes na Filipinach, współpracować z kimś biznesowo i co jest najważniejsze, żeby coś tam można było zrealizować? Byłem bliski tego, że tak powiem, ale do finalizacji nie doszło, także swojego biznesu tutaj nie miałem. Chwilę pracowałem w centrum nurkowym jako dive master, ale to powiedzmy, no tego bym też nie polecał jako źródło dochodów i utrzymania, bo tak naprawdę ciężko tutaj wyżyć jako pracownik centrum nurkowego. Może jako instruktor to trochę lepiej, bo jednak na tych kursach coś można zarobić, ale taki dive master to wiecie, no konkurujecie z Filipińczykami, a oni po prostu pracują za bardzo niskie stawki. Czy pomagasz przyjezdnym turystom, którzy chcieliby zwiedzić razem z tobą Filipiny? Tak, jeśli ktoś się zwróci do mnie na przykład, że chciałby tam, no żebym go jakoś oprowadzał, czy też obwoził po wyspie, to jak najbardziej takie rzeczy czasami robię. No, mam samochód też, także jest to w pewnym sensie wygodne. I również nurkuję z ludźmi, bo w trakcie mojego pobytu tutaj zostałem instruktorem nurkowania, także zdarza mi się też nurkować z ludźmi po prostu, którzy przylatują z Polski, czy tam z innych krajów, no i chcą ze mną nurkować, więc robię też za takiego przewodnika nurkowego. Jeżeli ktoś pierwszy raz się wybiera na Filipiny, to nie wie, gdzie w cudzysłowie uderzać, a jak zgłosi się do ciebie, to można więcej miejsc zwiedzić i wszystko będzie, podejrzewam, bardziej zorganizowane. W pewnym sensie tak, ja natomiast jestem z reguły ograniczony do wyspy, na której mieszkam, także też nie jestem w stanie, wiesz, z kimś pojechać zwiedzać na przykład kilka wysp różnych, tak, bo jestem związany pracą i rodzinę też mam tutaj, także nie chcę ich zostawiać zbyt często, ale na tej wyspie, na której aktualnie mieszkam, to jak najbardziej mogę za takiego przewodnika no, robić i czasami się to zdarza. Wrzuciłeś do internetu film. Co możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o cenzurę na YouTubie i dlaczego ten film został zbanowany? Każdy, kto korzysta z internetu, korzysta z YouTube'a, z różnych innych takich mediów, nie wiem, typu Facebook, platform dużych, no to doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że ta cenzura jest i ta cenzura się nasila według mnie z czasem no i cóż możemy z tym zrobić? No możemy ewentualnie się przenieść na platformy takie, które nie są cenzurowane. Nie jest to dobre zjawisko. Nie podoba mi się to, ale do tego to zmierza, tak? A mój film, który mi zbanowali, był o walkach kogutów, no także taki temat powiedzmy kontrowersyjny trochę, ale jest to część filipińskiego życia. Jedna z takich podstawowych rozrywek dla Filipińczyków. I chciałem po prostu to pokazać i myślę, że pokazałem to w sposób taki okej, nie? To nie było nic strasznego. Jeszcze jest ten film dostępny dla wspierających mój kanał. Oni sobie mogą go obejrzeć, ale no publicznie jest zdjęty. Ja tylko chciałem dodać, że link do twojego kanału i do social media, czyli Facebooka, umieszczę pod tym filmem, pod tym wywiadem. Jeżeli chodzi o różnice kulturowe, to
jakie rzucają ci się najbardziej w oczy, które mogłyby być najtrudniejsze do zaakceptowania albo przyzwyczajenia się dla osoby, która przyjeżdża z Polski na Filipiny? Myślę, że takie powiedzmy higieniczne sprawy, szczególnie jak tutaj są toalety zorganizowane w niektórych miejscach, bo o ile w jakichś tam dobrych resortach czy hotelach, no to ta toaleta wygląda normalnie, tak w filipińskich przybytkach może to być po prostu sama muszla, nawet bez deski i do tego jest wiaderko z taką polewaczką, żeby sobie tam można było podmyć to i owo i tyle, nie? Także myślę, że to jest takie najcięższe zderzenie z rzeczywistością tutaj. No i niektóre miejsca są bardzo brudne. Ten kraj jest przepiękny, jeśli chodzi o przyrodę, naprawdę jest wspaniały, a w niektórych miejscach są kupy śmieci i nie wygląda to najlepiej. Także Filipiny to jest w ogóle taki kraj kontrastów, bo jest piękna przyroda, obok są kupy śmieci, są jakieś drogie dzielnice w Manili, bardzo ładne, a przejedziecie 2 kilometry dalej i tam będą jakieś dzielnice biedy, w których ludzie mieszkają w skrajnych, no w slumsach tak naprawdę, tak, i w tragicznych warunkach. To po tych latach, które już spędziłeś na Filipinach, jakie zauważasz plusy i minusy? No plusy dla mnie to niewątpliwie jest pogoda, e, woda, morze, tak, dostęp do tego morza wszędzie, piękne plaże, także w miejscach, w których my mieszkaliśmy do tej pory, to z reguły miałem bardzo ładną plażę, maksymalnie 15 minut jazdy samochodem od domu. Teraz w ogóle mieszkamy przy plaży, także to już jest zupełnie inaczej. Także ta przyroda, uśmiechnięci, bardzo serdeczni ludzie, tacy, którzy pozytywnie cię nastrajają do życia po prostu, bo oni się zawsze uśmiechają, coś tam zagadują. No tacy sympatyczni są Filipińczycy i to jest bardzo fajne. Natomiast co mi się tutaj z minusów, to biurokracja filipińska jest przerażająca, ale to też jest takie, są skrajności, bo po prostu chcecie coś nieraz załatwić i tak naprawdę nie wiecie, jak to się skończy, ile to będzie trwało. Możecie to załatwić tak, a może to trwać kilka miesięcy, jakaś procedura. Dam taki przykład na przykładzie certyfikatu urodzenia mojego syna Antka. Pomylili w szpitalu, moją narodowość wpisali Polish przez 2L. Trwało to 8 miesięcy. 8 miesięcy, żeby poprawić, żeby Polish było napisane przez 1L. Ale nieraz można rzeczy, które wyglądają z pozoru na bardzo skomplikowane i trudne, to załatwicie od ręki. No. Mnie się nie podoba, że oni właśnie tak śmiecą. Te śmieci to mnie denerwują, wiecie. Ja nurkuję bardzo często, uwielbiam nurkować, to jest taka moja pasja. No i z reguły z każdego nurkowania to mam co najmniej jedną taką dużą kieszeń śmieci, nieraz mam dużo więcej tych śmieci, a nieraz jest też tak, że nie jestem w stanie zabrać wszystkiego, co znalazłem. Na Filipinach już jesteś długo, a jak wyglądało twoje wrażenie, jak pojechałeś do Polski? Co mi się tak rzuciło w oczy, to tak się ładniej w tej Polsce zrobiło. Widać, że się rozwinęła dużo nowych budynków, jakichś inwestycji, drogi, te sprawy, to się na pewno zmieniło. Co mnie uderzyło, to jak ludzie jeżdżą samochodem teraz. Widać po prostu, że wszyscy się boją mandatów, bo są bardzo wysokie mandaty w Polsce. I naprawdę byłem w szoku, jak jeździli samochodami, bo też dużo jeździłem w Polsce samochodem. I to było takie dla mnie trochę dziwne. No te kilka lat wcześniej aż tak grzecznie ludzie nie jeździli samochodami w Polsce. A czego najbardziej brakuje ci tak z Polski?
Jedzenia, no mamy najlepsze jedzenie, naprawdę, polskie jedzenie jest najlepsze, nie? Nie dajcie sobie wmówić, że tam jakieś włoskie, czy tam jakaś kuchnia francuska, czy jakieś inne. My mamy najlepszą kuchnię i po prostu brakuje tego polskiego jedzenia i brakuje produktów, tak? Bo tutaj e, nie ma nabiału praktycznie. Nabiał jest cały importowany. Ja na przykład lubiałem bardzo sery różne jeść, a tutaj to jest dla mnie taki towar luksusowy, więc na przykład raz w miesiącu sobie kupię jakiś serek, taki mały brie, czy tam camemberta i się później delektuję przez tydzień, nie? Ja lubię się piwa czasami napieć i w Polsce teraz wybór piwa jest ogromny z tymi wszystkimi kraftowymi piwami, a na Filipinach macie praktycznie tylko 2 rodzaje piwa w każdym sklepie. Jest to San Miguel albo Red Horse i o ile ten San Miguel jest jeszcze okej, no ale jak się pije jeden rodzaj piwa przez kilka lat, to już no, jest mało atrakcyjne, nie? Chciałem się ciebie zapytać, czy masz jakiś przepis na znalezienie dobrej kobiety na Filipinach, którym mógłbyś się podzielić? Myślę, że przede wszystkim trzeba w tych sprawach kierować się głową, myśleć głową, a nie główką i wtedy powinno być okej. Także wybierać przy pomocy głowy, no i nie spieszyć się, tak? Nie spieszyć się, jak wam dziewczyna zapala jakieś czerwone lampki, to lepiej się szybko rozstać i nie angażować się w taki związek, tylko po prostu poszukać innej partnerki. I tyle, no pewnie trzeba mieć też trochę szczęścia. Kto ogląda nasz kanał, ten wie, jaka jest Maricar i takiej kobiety jak ona, to ze świecą szukać i ciężko by było znaleźć podobną dziewczynę, także ale na pewno można, tak? Na pewno można, bo tylko trzeba być cierpliwym i konsekwentnym. Czy zetknęłeś się z tym zjawiskiem, że Filipinki są zazdrosne i czy to naprawdę tak poważna sprawa? Myślę, że szczególnie te Filipinki, które mają niską samoocenę, no to są najbardziej zazdrosne, tak? I one po prostu nie potrafią sobie z tym poradzić i to jest problem dla niej i dla partnera. Także no albo im trzeba tą samoocenę jakoś podstymulować, podbudować, no albo też się trzeba rozstać, bo ja bym nie potrafił chyba z taką bardzo zazdrosną dziewczyną, która mnie ciągle gdzieś ogranicza i kontroluje, to nie byłbym w stanie żyć, no to wolałbym sam po prostu. Jest to powszechne i wielu znajomych, których tam gdzieś poznaliśmy, no to byliśmy świadkami różnych takich dziwnych zachowań, dram, scen zazdrości i jest to takie, no aż niewiarygodne, nie? Jednak kobiety w Polsce, mimo tego, że też wiele jest zazdrosnych, to bardziej kontrolują te swoje uczucia i powiedzmy nie okazują tej zazdrości tak bardzo, a tutaj z kolei te Filipinki od razu jest kawa na ławę i jeszcze do tego jest dołożone tam tak od siebie, nie? Także no może się tak dziewczyna zachowywać. W jednym vlogu dałem też przykład taki z Polski, bo też kiedyś byłem z taką bardzo zazdrosną dziewczyną i która mi zrobiła dramę iście filipińską, a wszystko się działo w Polsce, także w Polsce też są zazdrosne kobiety. Jaka jest twoja recepta w takim razie w twoim konkretnym przypadku na to, że twoje małżeństwo jest udane? Partnerzy muszą się szanować, odnosić do siebie z szacunkiem i to jest jakby podstawa. Co, no Maricar jest wspaniałą osobą, bardzo inteligentną i cały czas potrafi jakoś tak podkręcać też taką atmosferę, że cały czas coś się dzieje, nie? Świetnie się dogadujemy, mamy super podział obowiązków, tak? Kto się czym zajmuje w domu, w życiu codziennym. W ogóle nie mamy takich problemów, powiedzmy, przyziemnych, że nie wiem, kto ma coś zrobić, albo dzisiaj ty wyrzucasz śmieci, bo ja
wyrzuciłam wczoraj. My też nie szukamy sobie problemów, tak? Ja staram się upraszczać zawsze, myślimy pozytywnie, oboje jesteśmy raczej optymistycznie nastawieni do życia. Co możesz powiedzieć w kwestii kulturalno-społecznej, jeżeli chodzi o fenomen i obsesję na punkcie białej skóry? Zarówno od strony jej posiadania, jak od strony tak zwanego white skin tax. Nawet vlog o tym nagraliśmy nie tak dawno temu. Dla mnie to jest dziwne, znaczy no ja rozumiem, że to im chyba zostało z czasów tych kolonialnych, domniemanie na Filipinach, że jeżeli ktoś ma bardzo ciemną skórę, to znaczy, że pracuje fizycznie na słońcu i jest biedakiem, a jeśli ktoś ma jasną skórę, no to jest z wyższych sfer, tak, pracuje, nie wiem, w biurze albo jest majętny. Jeśli ktoś nie widział tego vlogu, to zapraszam na kanał, zobaczcie sobie, ile w ogóle jest produktów w zwykłym sklepie takich do wybielania skóry. To jest aż niewiarygodne. To jest niewiarygodne. A co do skin taxu, czyli poskórnego podatku od białych twarzy, no to no jest takie domniemanie, to mnie też trochę boli, bo każdy Filipińczyk uważa, że biały to jest bogaty, tak? Biały to ty to masz kupę pieniędzy, nie? I nieraz mi tak mówili też Filipińczycy, a ja też to przeżywałem kryzysy swoje, że był czas taki, szczególnie w czasie tej zarazy, gdzie ja praktycznie nie zarabiałem nic i brakowało nam na życie i naprawdę żyliśmy bardzo skromnie. A tu mi Filipińczyk mówi, a ty to masz kupę kasy, bo jesteś biały. Ja mówię, no tak. No i zdarza się, że biały ma tam gdzieś zawyżane ceny, jak idzie na zakupy. Szczególnie jeśli go nie znają. No bo jak już was znają, no to wiedzą, że jesteście powiedzmy stąd. Tak? Także jak ja idę na zakupy gdzieś na plac targowy, to nikt mi tam cen nie zawyża. Tylko się witają wszyscy ze mną, bo mnie po prostu wszyscy znają. Ja poza tym też zawsze jeśli pytam się o cenę, ile coś kosztuje, to się pytam po filipińsku i oni wtedy już wiedzą, że to nie, to ten to jest swój. Jakie miejsca mógłbyś polecić osobom, które chciałyby odwiedzić Filipiny? I czy twoim zdaniem zamieszkanie na Filipinach to dobry pomysł? Myślę, że Filipiny to nie jest kraj dla każdego. Nie każdy będzie tu w stanie funkcjonować w dłuższym wymiarze czasowym, zamieszkać. Myślę też, że nie każdy się nadaje, żeby przylecieć tutaj na wakacje. Ja mogę polecić te wyspy, na których byłem, czyli powiedzmy tam Siquijor jest bardzo ładny, Bantayan to jest fajna wyspa, Palawan jest przepiękny, Camotes, tu gdzie mieszkamy teraz, są bardzo fajne. Byłem na wyspie Camigen, takiej, która jest aktywnym wulkanem i też mi się tam podobało, także tak naprawdę nie byłem poza miastami na Filipinach, które bym raczej odradzał i mnie się strasznie nie podobają, są według mnie tragiczne i zawsze patrzę tylko, żeby jak najszybciej uciec z miasta, to wszędzie znajdziecie jakieś ładne miejsca. Na każdej wyspie byle tylko wyjechać z miasta i już jest fajnie. Rozumiem, że starasz się unikać dużych miast, jednakże zauważyłem, że u siebie na swoim kanale jest kilka wzmianek na temat takiego miasta Cebu. Czy mógłbyś powiedzieć coś na jego temat? No Cebu to jest dość duże miasto na Filipinach. Jest to największe miasto w Visayas. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że ma 1 000 000 ludności. No i co? No takie typowe filipińskie miasto. Cebu jako miasto teraz to jest taka aglomeracja. Wcześniej to były mniejsze po prostu miasteczka, które się ze sobą jakby zespoliły, czyli coś jak aglomeracja na Śląsku. Tak naprawdę poza tym, że można zrobić lepsze zakupy i
i jest dostęp do jakichś usług czy tam towarów, do których nie macie dostępu na tych małych wyspach, no to tam tak naprawdę nic nie ma. No i ja do Cebu jeździłem tylko na przykład, żeby przedłużyć wizę, albo na lotnisko, no bo jest lotnisko międzynarodowe nawet, tak, czyli żeby gdzieś sobie polecieć. Albo załatwić coś urzędowo, czego nie mogłem załatwić na swojej wyspie małej. No i zabrałem rodzinę do tego aquaparku. To akurat było fajne i to mogę polecić, bo to jest takie, no ten aquapark robi wrażenie, także to było fajne. Dziękuję Tobie za spędzany z nami czas i zapraszam jeszcze raz wszystkich do odwiedzenia Twojego kanału. Dziękuję wszystkim widzom za dotrzymanie nam towarzystwa i zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. Ja również pięknie dziękuję za oglądnięcie tego vlogu. No i zapraszam Was na kanał Bez Spiny, jeśli chcecie się dowiedzieć coś więcej o Filipinach. No i zobaczyć, jak ja z moją rodziną żyję, bo generalnie przedstawiamy takie życie rodzinne. Plus jeszcze jest trochę nurkowania, bo to jest taka moja pasja, także są też jakieś filmy z nurkowania. I takie filmy też, powiedzmy vlogi takie podróżniczo-turystyczne, ale no tylko na Filipinach. Także zapraszam i dziękuję serdecznie za oglądanie.